Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest stopniowanie przymiotników. Do czego potrzebne jest nam stopniowanie? Stopniowanie używamy na przykład do porównywania osób, zjawisk albo sytuacji. Zaczynamy. Na początku pokażę Wam kilka przykładów i chciałbym, żebyście zastanowili się, jaka jest reguła, jak stopniujemy przymiotniki w języku polskim, co musimy zrobić, żeby utworzyć stopień wyższy i stopień najwyższy. Pierwsze zdanie. Ten samochód jest szybszy niż mój. Następnie lato jest cieplejsze niż zima. Hiszpania jest większa niż Portugalia. On jest najmądrzejszy z klasy. I ostatnie, mój brat jest wyższy niż ja. Jak zawsze daję Wam chwilę na zastanowienie. Jeśli chcecie pomyśleć dłużej, zastopujcie film, a ja przechodzę do kolejnego slajdu i wyjaśniam. Stopniowanie regularne. Jak stopniujemy przymiotniki w języku polskim? Tutaj mamy stopień równy, następnie stopień wyższy i stopień najwyższy. A więc, żeby utworzyć stopień wyższy, dodajemy końcówkę szy. Nowy, nowszy. Stary, starszy. Gruby, grubszy. Chudy, chudszy. I następnie w stopniu najwyższym do stopnia wyższego musimy dodać naj na początku, czyli najnowszy, najstarszy, najgrubszy i najchudszy. Następnie mamy stopniowanie regularne plus alternacja, czyli nie tylko dodajemy końcówkę szy i w stopniu najwyższym naj i później szy, ale zmienia nam się też coś wewnątrz wyrazu, zmieniają nam się litery. I na przykład drogi w stopniu wyższym droższy i w najwyższym najdroższy. Co się nam zmienia? Zmieniamy literę G na literę Z. Następnie miły, milszy, najmilszy. Czyli w takich przymiotnikach zamieniamy literę E na L. Następnie tani, tańszy, najtańszy. Tutaj zamieniamy literę N na literę Eń. Następnie wysoki, wyższy, najwyższy. Tutaj alternacja to S zamienia nam się na Z. I następnie mamy jasny, jaśniejszy, najjaśniejszy. Tutaj nasza alternacja to S, które zamienia się na eś. Ale tu mamy coś jeszcze. Mamy dodatkowe ej. Kiedy dodajemy te dwie litery? Kiedy mamy dwie spółgłoski, czyli SN. Bo bez tego byłoby trudno przeczytać, brzmiałoby to źle. Byłoby jasnsz. Jest to bardzo ciężkie do przeczytania, do wymowy. I następnie piękny, piękniejszy, najpiękniejszy. Jak możecie zobaczyć, tutaj też mamy ej, bo mamy dwie spółgłoski obok siebie. I tutaj alternacją jest n na ni. I jeszcze na koniec łatwy, łatwiejszy, najłatwiejszy. Tutaj nasza alternacja to wy zamienia nam się na wi. I tutaj w tych dwóch przykładach w e mamy w sufiksie, a więc dlatego to powoduje zmiękczenie poprzedniej głoski, czyli n, ni i wy, wi. Tutaj mamy tę informację. Następnie stopniowanie też regularne, ale z redukcją. Kiedy przymiotniki kończą nam się na ki, oki albo eki, następuje redukcja. Na przykład szybki, szybszy, najszybszy.
wysoki, wyższy, najwyższy. Tutaj jeszcze mamy alternację S na Z i daleki, dalszy i najdalszy. Redukujemy tę końcówkę w stopniu wyższym i w stopniu najwyższym. Następnie alternacja, ale tutaj alternacja samogłoskowa. Na przykład wesoły, weselszy, najweselszy, czyli O zamienia nam się na E. Następnie gorący, gorętszy, najgorętszy. Tutaj O zamieniamy na E. I jeszcze jeden przykład. Biały, bielszy, najbielszy. Tutaj A zamieniamy na E. Następnie stopniowanie nieregularne. Mamy 4 przykłady, gdzie stopień wyższy jest zupełnie inny niż stopień równy, czyli dobry, lepszy, najlepszy, zły, gorszy, najgorszy, duży, większy, największy, mały, mniejszy, najmniejszy. W języku polskim mamy też stopniowanie opisowe. Stopniowania opisowego używamy do przymiotników, których nie możemy stopniować w ten naturalny sposób z końcówką szy. Na przykład interesujący, stopień wyższy bardziej albo mniej interesujący i stopień najwyższy najbardziej, najmniej interesujący. Kolorowy, bardziej, mniej kolorowy, najbardziej, najmniej kolorowy. Następnie znany, bardziej albo mniej znany i najbardziej, najmniej znany. I słony, bardziej, mniej słony i najbardziej albo najmniej słony. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Za chwilę przejdziemy do praktyki, ale chciałbym pokazać Wam jeszcze kilka wyrażeń, których możemy używać do porównywania. Na przykład on, ona jest wyższy, wyższa niż i potem musimy użyć mianownika, na przykład niż ja, niż Tomasz, niż Katarzyna. On, ona jest wyższy, wyższa od i tutaj po tym przyimku używamy dopełniacza. Na przykład ode mnie, od niego, od Tomasza, od Katarzyny. On, ona jest tak samo jak plus mianownik i on, ona jest podobny, podobna do. Tutaj przyjmek do, a więc dopełniacz zawsze. I on, ona jest taki, taka sam, sama jak plus mianownik. I przechodzimy do praktyki. Ćwiczenie pierwsze. Ten samochód jest niż tamten. Ta ulica jest niż ulica długa. Ten film jest od tego, który oglądaliśmy tydzień temu. Norwegia jest od Danii. Ten karabin jest od mojego. Zima w Polsce jest niż zima we Włoszech. Ten telefon jest od tamtego. Tokio jest niż Warszawa. Polska jest niż Islandia. Wieża Eiffla jest niż Empire State Building. Jeśli chcecie, zastopujcie film, żeby pomyśleć. Ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. I tak, ten samochód jest szybszy niż tamten. Ta ulica jest szersza niż ulica długa. Ten film jest
krótszy od tego, który oglądaliśmy tydzień temu. Norwegia jest piękniejsza od Danii. Ten karabin jest celniejszy od mojego. Zima w Polsce jest zimniejsza niż zima we Włoszech. Ten telefon jest droższy od tamtego. Tokio jest większe niż Warszawa. Polska jest cieplejsza niż Islandia. Wieża Eiffla jest niższa niż Empire State Building. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Mam nadzieję, że to było dla Was bardzo pomocne i nie będziecie mieli teraz żadnych problemów ze stopniowaniem. Zachęcam do wspólnej praktyki w komentarzach, zostawiania swoich zdań. I bardzo proszę o łapki w górę i subskrypcję. Zapraszam na kolejny film w następną niedzielę. Do zobaczenia. Cześć.